Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję takiej gry, która zaciekawiła mnie już dawno. Mianowicie chodzi tutaj o Helisas. I wbrew informacjom w internecie to nie jest jakiś tam Souls-like, jakiś akcyjniak, bo tam pełno takich pierdół było. Natomiast ten tytuł ma całkiem sporo wspólnego z Death Stranding. Jesteście zaciekawieni? Zapraszam Was serdecznie na recenzję gry. Na początek tradycyjnie zobaczmy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi. Helisas to jest gra dość nietypowa, zaraz się zresztą o tym właśnie przekonacie. My tutaj przenosimy się do alternatywnej wersji lat 90., gdzie gdzieś znajduje się fikcyjny kraj o nazwie Hadea. W Hadei trwa obecnie wojna domowa, obywatelom absolutnie nie wolno ani wjeżdżać, ani wyjeżdżać z kraju. W konflikcie uczestniczą dwie strony, są to palomiści oraz sabinianie, którzy brutalnie masakrują zarówno swoich wrogów, jak i ludność cywilną. Nasz bohater natomiast nazywa się Remi, on się urodził Chadejczykiem, natomiast jego matce dawno temu udało się go wywieźć z kraju na pacę ciężarówki. Remi jednak nigdy nie pogodził się z ucieczką z Hadei, po latach teraz już jako dorosły mężczyzna postanawia wrócić do kraju, żeby odnaleźć swoją rodzinę. Cudem udaje mu się wślizgnąć do kraju, a szybko się okaże, że to było najłatwiejsze zadanie. Po całej Hadei przelewa się bowiem prawdziwa fala okrucieństwa. Obie armie dokonują masakry, wraz z nimi na ziemię wynurzają się prawdziwe potwory, których nie da się po prostu zabić pistoletem ani karabinem, bo żerują na ludzkich emocjach. Remi zresztą z tymi potworami sam będzie się mierzył po tym, jak nieznana kobieta z tajemniczej organizacji OMSIF uratowała mu życie, a on wyrusza teraz z transporterem opancerzonym tejże właśnie organizacji OMSIF w podróż po zrujnowanym wojną kraju. No i jak widzowie, jesteście zaciekawieni? Ja osobiście myślę, że to jest naprawdę fajny wstęp do tej bardzo ciekawej gry, a teraz zobaczymy sobie, co dalej. No i tutaj pewnie oczekujecie, że zacznę wam opowiadać o tej grze, jaka jest fabuła i tak dalej. Oczywiście nie mylicie się, natomiast akurat w przypadku tej recenzji nietypowo chciałbym zacząć tutaj od grafiki akurat, jak ta gra wygląda. Otóż nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, natomiast ta gra dostała wcześniej wersję demo. To demo miało horrendalnie wysokie wymagania sprzętowe podane przez deweloperów na PC. Do tego ta gra jeszcze powstaje na silniku Unreal Engine 5, także ja się spodziewałem, że w tym przypadku będzie tutaj naprawdę źle. No i teraz czujecie to, ja dostałem tą grę od wydawcy, mówię dobra, odpalę ją, zobaczę jak ona wygląda, nie? Odpaliłem sobie tą grę, mówię kurde ładne to, ale to jest filmik, tak? Niech ten filmik przejdzie, to ja zobaczę jak ta gra wygląda. No i tak czekam i wiecie co? Okazało się, że to nie był filmik, od samego początku ja widziałem grę i ona wygląda tak dobrze, że pomyliłem ją z filmem. Twarze są wyjątkowo szczegółowe w tej grze, robią ogromne wrażenie, rozdzielczość jest bardzo wysoka, na moim ekranie 4K wszystko jest bardzo ostre, tekstury są świetne, modele są świetne, ta gra wygląda po prostu zajebiście. Wiecie co, ja wam przyznam, że podczas ogrywania tej właśnie gry miałem taką nieodpartą ochotę wziąć takiego dewelopera za kudły go, tak, przystawić go do ekranu, pokazać mu, zobacz, tak się robi gry na Unreal Engine 5 głąbie, zobacz, to studio to potrafiło zrobić, a ty nie potrafiłeś. To studio pokazuje właśnie jak się robi gry na Unreal Engine 5. Nawet na takim silniku wygląda i działa to świetnie. Do tego twórcy tak bardzo starali się każdemu z nas zapewnić najlepszą dla niego jakość grafiki, że w grze w wersji na PS5 Pro, na którym ja akurat grałem, znajdziemy w opcjach taki specjalny przełącznik pozwalający nam na wybór używanego upscalingu. W zależności do wyboru mamy albo TSR, albo też flagową technologię PlayStation 5 Pro, czyli PSSR. No i ten drugi zapewnia nieco ostrzejszy obraz, natomiast cierpi na takie delikatne migotanie cieni, czyli typową przypadłość właśnie tej technologii. Natomiast dzięki temu, że twórcy dają nam tutaj wybór, z czego chcemy skorzystać, tutaj możemy osobiście zdecydować, na czym nam zależy. Do tego zauważcie, że twórcy tutaj nie użyli w ogóle bardzo krytykowanego przeze mnie FSR, który niszczy obraz w tych grach. Także podejrzewam, że zdawali sobie z tego sprawę, żeby z tego nie korzystać, tak samo właśnie jak ja. Także tutaj tak świetna grafika w połączeniu z bardzo dobrą optymalizacją, bo ta gra też świetnie działa. To jest po prostu bajeczne doświadczenie. Ona wygląda przepięknie. Widać, że to studio ma bardzo doświadczonych programistów. Jestem pod dużym wrażeniem, jak udało się ten tytuł technicznie tak zoptymalizować, jak on wygląda. I on działa na tym niesławnym silniku Unreal Engine 5. Mimo to,
Wygląda przepięknie, działa świetnie, no po prostu ogromny szacunek. Jestem tutaj, przyznam, w szoku, a mnie wcale nie jest tak łatwo zaskoczyć. No dobra, gra wygląda zajebiście, tak, natomiast to jest tylko część gry, przede wszystkim musi się w nią dobrze grać. Także tutaj przejdźmy więc do jej fundamentów, a fundamentami przede wszystkim jest fabuła i świat tej produkcji. No i tutaj, mogę wam od razu powiedzieć, że dawno nie graliście w coś podobnego, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Powiem wam tak, jak odpalacie tą grę, to pokazuje się na środku ekranu takie ostrzeżenie, że jest to tytuł inny niż wszystkie, że to jest gra, która nie prowadzi was za rączkę, nie wyświetla wam celów na minimapie, gdzie macie iść, ani też nie pokazuje dokładnie, co macie zrobić. Deweloperzy zresztą sami przed premierą powiedzieli, że chcą, żeby gracz sam odkrywał świat, zapewniają mu tylko minimum podpowiedzi, żeby mógł wszystko samemu osobiście ogarnąć, przeżywać tą historię. Podejrzewam, że niektórzy z was teraz się pewnie martwią, czy w takim razie nie jest to taka troszeczkę wydmuszka pod względem mechanik, jak na przykład Elden Ring, gdzie takie podejście w sumie też było, natomiast tam brakowało podstawowych rzeczy, jak na przykład quest loga, jak na przykład spisu postaci, no tam tego po prostu brakowało, to był minus. Otóż na szczęście nie, deweloperzy tutaj właśnie trafili z tymi mechanikami w dziesiątkę. Helisas jednocześnie stara nam się podpowiadać jak najmniej, natomiast jednocześnie też zapewnia solidne podstawy, zapewnia questloga, zapewnia encyklopedię, żebyśmy nie musieli się frustrować brakiem fundamentów, takich jak właśnie te rzeczy. Tutaj to wszystko mamy. Co więcej, mamy w takim bardzo klimatycznym komputerku i interfejsie stylizowanym na lata 90. właśnie. Do tego w grze spotkamy całe dziesiątki różnych postaci, z których każda będzie miała inne motywacje. Spotkamy zaślepionego nienawiścią dowódcę wojskowego, który dokonuje masakry. Spotkamy księdza, jaki zachęca do mordowania ludzi z drugiej strony, czy też małą dziewczynkę, jaka cudem przeżyła bombardowanie miasta, teraz ukrywa się w ruinach swojego domu. Tych postaci tutaj jest naprawdę mnóstwo, są świetnie napisane, z pewnością potrafią zapaść w pamięć, to jest świetne. Co ważne, te wszystkie postacie potrafią się łączyć, dając nam różnorakie zadania, na to natomiast jak te zadania rozwiązać, to już musimy wpaść sami. Dodam, że jeżeli będziecie za długo zwlekać z danym zadaniem, to się może okazać, że po prostu je oblejemy. Także questy tutaj są naprawdę dobre, trzeba mocno pogłówkować, od prostego zabicia danego stwora po dość skomplikowaną układankę, jak bezpiecznie wyprowadzić pracownika z budynku. Jest tego całe mnóstwo, to ma wspaniały klimat. A skoro już o tym klimacie właśnie wspomniałem, ten, jeżeli chodzi o Helisas, jest po prostu niesamowicie gęsty. Lokacje są świetnie wykonane, one mocno się od siebie różnią, są multipoziomowe, są też nieco zawiłe, natomiast twórcy nie przeginają. Te lokacje jednocześnie nas zachęcają do eksploracji, do takiego zapamiętywania drogi, gdzie powinniśmy iść, bo tutaj nie ma żadnej minimapy, natomiast nie są pod tym względem przegięte w żadną stronę. Zaprojektowano je w taki sposób, że bardzo przyjemnie się je odkrywa, nie czuć tutaj zmęczenia materiału przesadną ich wielkością, one są dobrze wyważone i o to właśnie chodzi. Do tego, tak jak mówiłem, klimat po prostu się z nich wylewa. Do dyspozycji mamy kilkanaście map, mniejszych lub większych, które potrafią mocno złapać za serce. Od bagien, gdzie znajdziemy zniszczone czołgi, po świeżo zbombardowane miasta. Wiele z tych lokacji wygląda bardzo dobrze, każda z nich prezentuje się inaczej, natomiast osobiście przyznam, że ogromne wrażenie na mnie w tej grze zrobiła lokacja o nazwie Ministerstwo Prawdy. Tak naprawdę, jak się domyślacie, jest to Ministerstwo Propagandy. My do tego ministerstwa trafiamy w trakcie wykonywania misji głównego wątku. Napotykamy tam już w garażu żołnierzy misji pokojowej, ścierających się z rozścieczonym tłumem cywilów, jacy zaatakowali ministerstwo. Cywile brutalnie chcieli się zemścić za nienawiść wobec swoich sąsiadów, jaką podsycali u nich propagandą pracownicy ministerstwa. Także w tej lokacji przejdziemy po wpół zniszczonych, bogato zdobionych korytarzach, splądrowanych luksusowych biurach, napotkamy też cywilnych pracowników ministerstwa, błagających nas o ratunek przed linczem. No ja pierdolę, no to jest po prostu coś pięknego, to jest genialne, klimat tutaj się wylewa z ekranu, rzadko widzę coś takiego, a tutaj widać to w kilku lokacjach, że one są dopracowane do perfekcji, no po prostu wow, tak to się robi.
Ja przyznam, że wcześniej, zanim zagrałem, to czytałem taki króciutki wywiad z twórcami Helisas. Jeden z nich powiedział, że on w tym tytule chciał pokazać prawdziwe piekło wojny, jaka naprawdę jest wojna, tak? Myślę sobie, no fajnie, dobra, no ale wiecie, ile ja takich sloganów słyszę, jak przechodzę te gry. Wychodzą te gry, ja słyszę takie pierdolety, nie? A potem i tak dostajemy takie ugrzecznione produkcje z wojną w sumie mające niewiele wspólnego. No i tutaj przyznam, że Helisas mnie absolutnie ujął, bo ta gra naprawdę pokazała piekło tej wojny. To jest jej idealny portret. Tutaj w tym tytule genialnie uchwycono nienawiść pomiędzy obiema stronami walki, tragedię ludności cywilnej nie mającej dokąd uciec właśnie z frontu. Jest tu dosłownie piorunująca brutalność, surowość tego świata, to jest coś niesamowitego. Godnym podziwu faktem jest tutaj też fakt, że twórcy w tej grze dosłownie niczego się nie boją. Wiecie, znacie takie gry, które niby udają takie brutalne, tak? Flaki się przewracają i tak dalej, ale natomiast nie wolno tam wrzucać postaci kolorowych, bo nie wolno wrzucać dzieci, bo nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to was w grach wkurza właśnie, takie ograniczanie, to Helisas bardzo was tutaj pozytywnie zaskoczy. Tutaj deweloperzy naprawdę mają jaja. Nie ma tutaj taryfy ulgowej dla dosłownie niczego, są masowe morderstwa, są rozstrzeliwania, są gwałty, po prostu czyste okrucieństwo wojny, bez żadnej taryfy ulgowej, zero pierdolenia. Do tego finalnie mamy świetną fabułę, bardzo bogaty, naprawdę autentyczny świat gry, który czuć, który chce się odkrywać. Jak tak gracie, czytacie historię tego świata, zresztą te historyjki są świetnie zrobione, te wszystkie znajdźki, to nie wydaje się tylko taką sztuczną historyjką, natomiast naprawdę taką prawdziwą historią, którą odkrywa się z przyjemnością. Nie chcę tutaj przedłużać, bo już i tak się rozgadałem na temat tego świata, więc on jest naprawdę świetny. Dodam tylko, że znajdziecie tu jeszcze całe mnóstwo różnych fajnych zagadek. Wszystkie te zagadki rozwiązałem samodzielnie, bez żadnego poradnika, także są intuicyjne, są dobrze zaprojektowane. Tak naprawdę w kwestii fabuły do Helisas mam tylko jeden zarzut. Fabuła jest super, świat jest super, cutscenki są świetne, natomiast ending gry wydaje się jakiś taki troszeczkę rozczarowujący. Tak jakby deweloperom nie starczyło czasu, żeby ten ending dopracować i on jest taki urwany, tak? No szkoda, natomiast tym bardziej czekam, przyznam tutaj na DLC, które by popchnęło dalej fajne wątki fabularne w tym tytule i jestem naprawdę zaciekawiony. No dobra, fabuła w tej grze jest kozacka, tak, jest fajna. Teraz się pewnie spodziewacie, że jeżeli fabuła, ten świat jest takie wszystko, to jest fajne, no to pewnie walka już będzie potraktowana trochę po macoszemu. Otóż nie, ja też tak myślałem, a miło się zaskoczyłem. Otóż walka w Helisas nie tylko jest naprawdę przyjemna, bo ona jest spoko, do tego jest też naprawdę dynamiczna, a nawet nie boi się tutaj użyć tego słowa i ma parę ciekawych innowacji, które tutaj się wprost świetnie sprawują. Tutaj jeszcze chciałem skorygować jedną informację, która pojawiła się w internecie, jakoby Helisas było Souls-like'iem. Otóż to nie jest Souls-like, ja nie wiem kto wpadł na taki pomysł. To ma pewne elementy wspólne z Souls-like'iem, ale nie zbieramy tutaj na przykład dusz, ani też przeciwnicy nie odradzają się po naszej śmierci. Ta walka jest trudna, tak? Natomiast nie jest to Souls-like, to ma pewne elementy wspólne z Souls-like'iem, natomiast totalnie tego słowa nie użył, także szykujcie się na coś innego niż Souls-like'i mogą zaoferować. Naszymi przeciwnikami w tym tytule będą różnorakie monstra powstające z ludzkich emocji. My z kolei mamy do dyspozycji kilka rodzajów oręża, który możemy sobie do tego swobodnie modyfikować. No i do tego na deser możemy korzystać jeszcze z takiego specyficznego rodzaju magii zwanego energią limbiczną. No i na razie to brzmi dość standardowo, nie? Wiecie, potwory, magia i tak dalej. No to wam teraz coś ciekawego powiem. Otóż wielu przeciwników w tej grze nie da się tak po prostu zabić siekając, tak? Oni nierzadko są połączeni kilku naraz z takim głównym rdzeniem emocji i to ten rdzeń emocji musicie pokonać, żeby w ogóle tych przeciwników móc drasnąć. Co więcej, wszyscy ci przeciwnicy, mimo że wszyscy oprócz tego rdzenia są na początku nieśmiertelni, mogą was atakować naraz, także trzeba bardzo uważać. Wiele potyczek w tym tytule sprowadza się więc do błyskawicznych uników i prób rozdzielenia tego rdzenia emocji od potworów, żeby łatwiej dało się pokonać. Tutaj taktyka ma ogromne znaczenie, dopiero po zniszczeniu tego rdzenia możecie zabić zwykłe potwory. No a te na wysokim poziomie trudności potrafią dać w kość, one są naprawdę mocne, szczególnie ich bardziej niebezpieczne wersje, które poznacie w dalszym toku gry. To jest naprawdę fajne, to jest jakaś innowacja, ale tak naprawdę nie o tym chciałem wam powiedzieć.
Może pamiętacie taki tytuł Bloodborne, albo sami w niego graliście? To był taki ceniony Souls-like, tam była taka fajna mechanika, że jeżeli ktoś nam zadał obrażenia, jakiś potwór nam na przykład dobił to HP, mogliśmy szybko się wyleczyć, jeżeli zrobiliśmy kontrę. Wtedy po prostu leczyliśmy się z zadanych obrażeń. Wiecie co? W Helisas jest podobna mechanika, moim zdaniem jest zrobiona jeszcze lepiej. W grze po zadaniu ciosu na ułamek sekundy wokół was pojawia się takie specjalne kółko. Jeżeli w odpowiednim momencie wciśniecie przycisk R1, to odzyskacie część zadanych obrażeń jako własne zdrowie, czyli po prostu się wyleczycie. Biorąc pod uwagę, że w tym tytule leczenie jest dość mocno utrudnione, tutaj leczyć się można tylko za pomocą przedmiotów albo jednorazowych, albo magii, no to zadawanie obrażeń w tej grze i agresywna gra jest praktycznie jedynym głównym sposobem leczenia się. Natomiast tutaj trzeba uważać, bo wystarczy jeden cios przeciwnika, żeby wam całe to combo przerwać i żeby z tego leczenia wyszło gówno. Także jednocześnie zobaczcie, tutaj ta gra was zachęca do agresywnej gry. Im więcej zadacie obrażeń, tym więcej się możecie wyleczyć, jeżeli wciśniecie odpowiednio przycisk, ale do tego musicie się bardzo pilnować, żeby nie dostać ciosu. To już brzmi skomplikowanie, natomiast pewniam was, że szybko można załapać, o co tutaj chodzi. W walce daje to ogromną frajdę. Nie wystarczy już tylko wszystkiego tak po prostu siekać bezmyślnie, trzeba też pilnować tego okienka na przycisk i do tego robić uniki. Kurwa, zobaczcie, to jest niby bardzo proste rozwiązanie, tak? To jest takie głupie kółeczko pojawiające się wokół ciebie, jak zadasz cios. No i nikt na to wcześniej nie wpadł w grach. To jest proste w chuj, a nikt na to nie wpadł. A to wprowadza do tej walki taki fajny dynamizm. Teraz nie trzeba tylko siekać tych przeciwników. Trzeba też uważać właśnie na to kółko, trzeba uważać na inputy. To jest naprawdę fajna innowacja. Myślę, że w tej grze na pewno powinniśmy to docenić. Znowu tutaj tak naprawdę mam tylko jeden zarzut. Rodzajów przeciwników w tej grze mogło być więcej. Niewielka ilość jest uzasadniona fabularnie, tak? Bo oni się łączą z emocjami. Ja tutaj nie chcę wam niczego zdradzać, dlaczego tak jest. Poznacie to sobie sami, to jest ciekawe. Natomiast po jakimś czasie, po drugim akcie, jak już będziemy dochodzić do końca gry, no to się okaże, że te potwory wszystkie znamy już na pamięć. No fakt, pojawiają się tutaj mocniejsze ich wersje, tak? Natomiast dało się tutaj zrobić coś jeszcze. Szczególnie, że reszta gry naprawdę mocno, bo jeszcze reszta gry jest genialna. Tutaj jest po prostu ok, ale dało się zrobić coś jeszcze. Szkoda, że jest ich na tyle mało, natomiast walka tak czy siak sprawia tutaj mnóstwo frajdy. Czas teraz na podsumowanie. Pewnie myślicie, że ja powiem, że jestem zaskoczony, tak? Tu niespodzianka, powiem wam, że nie jestem wcale tak mocno w sumie zaskoczony. Helisas to jest bowiem jedna z gier, którą ja bodajże pół roku temu, gdy zobaczyłem jej trailer, nazwałem czarnym koniem tego roku. Ja w niej dostrzegłem ogromny potencjał. Moi znajomi akurat niekoniecznie mówili, że to akurat wygląda jak gówno i tak dalej. Ja natomiast twardo obstawiałem przy tym, że ta gra ma w sobie duży potencjał. Tym przyjemniej jest mi stwierdzić, że rzeczywiście się nie pomyliłem, rzeczywiście dostrzegłem w tych Helisas coś, co odróżnia gry znakomite od gier po prostu dobrych. Wiecie, w tym wszystkim chyba najpiękniejsze jest to, że jest to gra AA, nie jest to gra największa, czyli AAA. Tu nie pracowało nad tym 400 osób, tylko znacznie mniej, a mimo to ta gra prezentuje jakość nawet lepszą niż wiele tytułów AAA. To jest coś pięknego i to należy właśnie docenić. Moim zdaniem dzieło Rogue Factor jest solidnym pretendentem do nagrody Game of the Year w tym roku, chociaż przyznam, że tutaj jest naprawdę tłoczno, bo dobrych gier w tym roku nie brakuje. Sam przyznam, że naprawdę mocno czekam na dodatek albo kontynuację tego tytułu, bo mocno mnie wciągnął, chciałbym wrócić do tego fajnego, klimatycznego świata HDI. Tutaj też przy okazji delikatnie się pochwalę, że tak jak grałem, to okazało się, że udało mi się jako pierwszy na świecie zdobyć platynowe osiągnięcie w Helisas, wyprzedziłem wszystkich. Przyznam, że bawiłem się przy tym znakomicie. Ja byle czego widzowie nie platynuję, także niech to będzie dla was dodatkowa zachęta do zagrania w ten świetny tytuł. A wy dajcie znać, czy macie zamiar kupić Helisas, albo ukrywaliście może demko tego tytułu. Czekam na wasze komentarze, zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.